Cześć kochani, z tej strony Karolina, witajcie na moim kanale. Pamiętacie, jak ostatnio robiliśmy kartkę na chrzciny dla dziewczynki? Tak się składa, że dla tej samej dziewczynki miałam do zrobienia jeszcze jedną kartkę, którą zaraz Wam pokażę. Druga karteczka jest nieco inna. Odsyłam Was do poprzedniego filmu, jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądała pierwsza. Ta jest lekko jakby bardziej vintage, troszeczkę bardziej taka w klimacie szabi, z lekkim postarzeniem krawędzi. Natomiast też jest delikatna, też ma akcent dziecięcy tutaj w postaci wózeczka. Są trójwymiarowe kwiatki, są koronki, czyli moim zdaniem to, co powinno się w takiej kartce z okazji chrztu czy narodzin znaleźć. Oczywiście cała kartka jak zwykle jest mocno warstwowa, zobaczcie. No i w sumie, żeby nie przedłużać, zapraszam Was na film. Aha, powiem jeszcze, że kolekcja, którą tutaj wykorzystałam, to jest też kolekcja z Lemoncraft. Jak widzicie, przygotowałam sobie to, co wydaje mi się, że będzie mi najpotrzebniejsze. Ja już mam w głowie w momencie sklejania wszystkiego jakby taki plan tego, jak ta kompozycja będzie wyglądała. No i w zasadzie myślę, że wszystko po kolei tutaj będę Wam ładnie pokazywać. W zasadzie pewnie nawet mój komentarz nie będzie potrzebny, ale chcę Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Skąd właściwie wziął się taki układ tej kompozycji, takie warstwowanie, a nie inne. Zwróćcie uwagę, że ja tutaj mam bazę kartki zbliżoną do formatu DL, czyli taką dłuższą, ona ma 18 cm. Natomiast bloczek papieru z Lemoncraft, który tutaj miałam do dyspozycji, to był ten mały bloczek, czyli bloczek wielkości 15 na 15 cm. No i jak widać, to jest troszeczkę za mało, żeby zrobić sobie tło z jednego arkusza na kartce. Więcej powiem zaraz o tym, jak będę sklejać, a tu jeszcze 3 słowa o tym, co przygotowałam. Tak jak widzicie, wózeczek z wykrojnika, koronki, które będą pomiędzy moimi warstwami papierów, 2 serduszka, jedno mniejsze, drugie większe, w innych kolorach, listki z wykrojników Lady E Design, kwiatuszki w różnych wielkościach, ale na kolorze koncentrowałam się raczej na różowym. Mam też tuszę Distress do tuszowania właśnie liści i do tuszowania poszczególnych warstw papieru. Dzięki temu kartka będzie miała taki lekko postarzony charakter. I tutaj właśnie tak jak widzicie, każdą poszczególną warstwę, każdy poszczególny element papierowy, który wykorzystuję do zrobienia tej kartki, tuszuję. Nie wiem, czy dobrze to widać, ale mam nadzieję, że trochę widać, jaka jest różnica. W szczególności pewnie tutaj, jak patrzycie na lewą stronę, to widzicie na tych serduszkach, że one mają taką jakby bardziej zaznaczoną swoją krawędź. Następnie dodaję też nieco intensywniejszego koloru zielonego, aczkolwiek mam tu taki dosyć mocno zielony, więc muszę uważać, żeby nie przesadzić. No i gdy już potuszuję na zielono, to troszeczkę niweluję tę intensywność zielonego tuszem w kolorze brązowym, który widzieliście, że używałam już wcześniej. No i teraz samo klejenie warstw papieru, także jak widzicie, zrobiłam sobie tutaj jakby 2 kawałeczki, które zasłonią mi górę i dół kartki. Zostanie środek pusty, ale na niego będę też przyklejała kolejną warstwę i w sumie nikt nie zauważy, że ja nie miałam takiego dużego bloczka. I stąd głównie jakby pojawił się ten pomysł, żeby zrobić takie warstwowanie od góry, jakby od środka do góry i do dołu, żeby użyć tych koronek pomiędzy warstwami papieru. Także widzicie, czasem można sobie jakoś też tak poradzić, nie mając po prostu większych arkuszy, które byłyby bardziej nam potrzebne i bardziej odpowiednie. Ja nawet też myślałam, żeby tą kartkę zrobić w poziomie, ale później jednak stwierdziłam, że jednak te pionowe kartki wolę bardziej i nie ma sensu tutaj za dużo kombinować. Używam głównie kleju na gorąco. W momencie, gdy w akcję wchodzą materiały, no to jednak to jest ten klej, który jakby jest dla mnie najbardziej niezawodny, najszybciej można z nim pracować. Owszem, zwykłym klejem do papieru można kleić i koronki, i materiał, wyłącznie jakby warstwować go z papierem, ale to zajmuje więcej czasu, a ja jestem z tych, którzy lubią wszystko zrobić szybko, a zresztą często tak wychodzi też, że robię kartki na ostatnią minutę. Nawet mimo tego, że planuję wcześniej, czasami coś tam innego wyskoczy, no i wiadomo, trzeba się spiąć, no i nie czekać 15 minut, żeby coś tam zaschło, bo może już ktoś czeka właśnie, żeby tę kartkę odebrać. Ciekawa jestem, czy Wy tak też czasami macie. No dobra, zostawię Was już teraz z muzyczką. Myślę, że wszystko tutaj będzie jasne. Jeśli nie, to wiecie, że zawsze możecie w komentarzu mnie zapytać, jak coś było zrobione, czy czego tam użyłam, czego nie widzicie.
dobrze na filmie. Zapraszam Was oczywiście też do mojej grupy na Facebooku Twórcze Natchnienie, warsztaty artystyczne z Karoliną Czołba. Tam często pod filmikami, które dla Was robię, wrzucacie swoje prace, które są nimi inspirowane. No i możemy razem po prostu je pooglądać. A teraz już zapraszam Was na film, no i życzę miłego oglądania. Aha, no i oczywiście, jeśli film się będzie Wam podobał, no to pamiętajcie, żeby wcisnąć łapkę w górę i żeby zasubskrybować kanał. W ten sposób będziecie zawsze na bieżąco z tym, co tutaj dodaję. Do zobaczonka niebawem.